Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z odcinkiem nowej serii poradniku do Tank Company. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli nie, to możecie to sprawdzić u mnie na kanale, że zrobiłem coś takiego jako pierwsze odcinki, kiedy w ogóle zaczynałem i startowałem z kanałem. Zrobiłem to do World of Tanks Blitz. Był to kilkuodcinkowy poradnik, który pozwalał przejść przez wszystkie podstawowe elementy w grze, wdrożyć się w nią i złapać takie bardzo podstawowe rzeczy. Ponieważ niedawno premierę miało Tank Company, gra, która jest bardzo fajna, bardzo przyjemna i jest to udany konkurent World of Tanks Blitz. Postanowiłem to samo właśnie zrobić na temat tej gry i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony interfejsowi, tak abyście mogli złapać te elementy, które pozwalają sterować grą, a które są troszkę inne niż w przypadku World of Tanks Blitz i inne też niż w przypadku World of Tanks PC. Ok, omówienie zacznę od lewego górnego rogu ekranu. Będę przechodził przez wszystkie elementy, które na tym ekranie się znajdują, które służą do różnych rzeczy, które ukrywają różne opcje. Będę je omawiał, natomiast nie będę się na tym zastanawiał. Natomiast nad poszczególnymi opcjami nie będę się bardzo długo rozwodził, bo dotyczą one też innych elementów związanych z grą, o których opowiem Wam na kolejnych odcinkach. Zaczynamy więc od lewego górnego rogu, tam miejscu, w którym znajduje się mój nick w grze, czyli Ima on Blitz. Jest taka ikonka zdjęcia. Klikając na tym przechodzicie do ustawień, które podają Wam informacje dotyczące Waszej osoby w grze, czyli Waszego profilu gracza. No jest tu oczywiście to, do jakiego klanu należycie, ile rozegraliście bitew, na jakich czołgach najczęściej gracie. Możecie sobie ustawić również tutaj na dole Achievement, Honor, medale, które możecie pokazywać na Waszym profilu. Klikając na tej zębatce możemy sobie wybrać różne rodzaje medali, które chcemy, żeby się tam pojawiały. Dalej w zakładce More w prawym górnym rogu można zrobić kilka takich technicznych rzeczy typu skopiować swój nick, skopiować ID, zmienić awatar, do tego typu sprawy. Zakładka po lewej stronie Privacy służy do tego, aby określić, dla kogo Wasze dane mają być w grze udostępniane i widoczne i jakie to mają być dane. Wyniki bitwy, najczęściej używany czołg, rekordy. Te rzeczy możecie współdzielić z innymi graczami, ale możecie też tego nie pokazywać. Wszystko to, o czym teraz powiedziałem, dotyczy tej pierwszej zakładki, którą widzicie w lewym dolnym rogu, czyli Basic Info. Dalej macie Battle Data i tutaj znajdują się informacje dotyczące Waszych rozgrywanych bitew, czyli to na przykład ile tych bitew rozegraliście, jaki macie ogólny win rate, ile zdobywacie średnio expa, no takie podstawowe informacje statystyczne dotyczące bitew. Macie też u góry przełącznik 15/15 to pierwszy podstawowy tryb bitwy, dalej są bitwy rankingowe, bitwy klanowe, w tej chwili one jeszcze są niedostępne, więc tu nie można tego jeszcze włączyć. Dalej możecie sobie wybrać, z jakiego czasu chcecie zobaczyć statystyki. Z całości czasu gry, z dzisiaj, z wczoraj, z ostatnich 7 dni, 30 dni, tutaj można sobie to wybrać i przełącznik tutaj u góry lewy, prawy, w tej chwili jesteśmy tutaj, po prawej stronie pokazuje nam to wszystko, co tutaj mamy w formie liczbowej, w formie graficznej, czyli takich wykresów, co jest też często przyjemniejsze dla oka i pozwala się fajniej rozegrać. Możecie zobaczyć, jakimi czołgami, jakich nacji najczęściej gracie i tak dalej, i tak dalej. To jest zakładka Battle Data. Następna zakładka na dole, Frequent Tank, dotyczy Waszych czołgów, czyli tych maszyn, którymi gracie i możecie sobie tutaj zobaczyć podstawowe informacje o tych czołgach, czyli właśnie ich win rate, jakie robicie damage, jakie robicie obrażenia, jakie robicie kille. Wszystko to, co dotyczy takich podstawowych informacji o czołgu, jest właśnie tutaj. Mało tego, w zakładce po prawej stronie, czyli tutaj Tank Performance, pierwsza, ta, którą widzicie domyślnie, pokazuje informacje o czołgu, kolejna pokazuje, jakie macie na nim zdobyte medale i jest jeszcze trzecia, która kiedyś będzie dostępna, Highlight Moments, czyli takie najważniejsze momenty na czołgu, no to jest planowane w przyszłości, więc tutaj możecie się dowiedzieć informacji o czołgach i teraz jeśli kliknę sobie na czołgu, to się nic szczególnego nie zdarzy, poza tym, że ten czołg zostanie podświetlony i pojawią mi się o nim informacje z prawej strony. Oczywiście możecie sobie tu sortować te czołgi, wyświetlać według różnych kategorii, więc ta zakładka dotyczy właśnie tego. All Time Record to zakładka, która pokazuje Wam ostatnie zwycięstwa, porażki, które mieliście na czołgach, czyli tak naprawdę takie zestawienie, które w Blitzu również jest dostępne i pokazuje ostatnie wyniki rozegranych bitew. I medale to są medale, które zdobywacie i tutaj pierwsza uwaga, za zdobywanie medali w grze, szczególnie określonych rodzajów medali, otrzymujecie specjalne punkty, które po przekroczeniu jakiegoś tam poziomu, zazwyczaj jest to równe 100, dają Wam nagrody. Bardzo fajna rzecz, dobra gra, jest premiowana właśnie różnego rodzaju nagrodami. Te nagrody to są najczęściej jakieś wyposażenie do czołgów, elementy typu gaśnica, naprawki, tego typu sprawy, ale to jest bardzo przydatne, więc możecie tutaj sobie to zobaczyć i to jest bardzo, bardzo fajna
rzecz. I to wszystko, co macie w tej pierwszej zakładce u góry dotyczącej waszego niku. Dalej po prawej stronie słowo VIP 1D18H to informacja o tym, ile konta premium aktualnie posiadacie. Klikając na tym przeniesie was automatycznie do sklepu, do odpowiedniej zakładki, gdzie możecie to konto premium sobie kupić. Więc czy warto konto premium w grze kupować? Zdecydowanie tak. Bardzo mocno pomaga to w grze, aczkolwiek zrobię tutaj pewną uwagę i dygresję dotyczącą ogólnie sklepu i cen w grze, że są one wyższe niż World of Tanks Beats, natomiast są na poziomie też World of Tanks PC, więc jest drożej, ale na poziomie World of Tanks PC. I wydaje mi się, że w konto premium zdecydowanie warto zainwestować. Dalej po prawej stronie, przechodząc od tego konta VIP, macie ilość waszego free expa i kolejne dwa elementy to dwie waluty w grze. Pierwsza to ta w formie takich banknotów, waluta, która jest dostępna w niektórych miejscach gry, na przykład w przypadku różnego rodzaju eventów i klanu przede wszystkim. Dalej macie walutę goldową, czyli dalej mamy golda, czyli to samo co w Blicie czy też World of Tanks PC, waluta, którą możemy kupować. Oczywiście klikając na tej walucie możecie ją sobie zakupić, jeśli jesteście przenoszeni do sklepu, do odpowiedniego miejsca. I kolejna ikona, ta przypominająca Windowsa, kryje dwie kolejne możliwości, a mianowicie pierwsza z lewej to taki rozbudowany przewodnik, który dotyczy różnych elementów w grze. Jest to świetna rzecz, której tak naprawdę nie mamy w Blicie. W pewnym zakresie jest ona dostępna w World of Tanks PC, natomiast tutaj mamy i dotyczy wielu różnych przydatnych elementów. Quick Start, zobaczcie, to informacja o tym, jak wygląda ekran gry. Możecie sobie tutaj zobaczyć, jak wyglądają podstawowe elementy w grze i to jest taka rzecz do przeglądnięcia dla każdego tak naprawdę gracza. Dalej macie Tank Guides. Tutaj są informacje dotyczące różnych elementów, które dotyczą czołgów, czyli m.in. załogi, perków, które możecie dostawać, są objaśnione te perki, wyposażenie, które możecie montować na danym czołgu. I tutaj znowu dygresja, mianowicie m.in. tutaj możecie sobie zmieniać czołgi, które macie w garażu, właśnie tutaj, i zobaczyć, jakie najczęściej na nich montowane jest wyposażenie. To jest o tyle fajne, że jeśli nie wiecie, w jaki sposób wyposażyć czołg, to tutaj będziecie widzieć, co gracze najczęściej też na tym czołgu sobie montują. Okay? I teraz widzicie, co jest najchętniej wybierane przez graczy. Jakie wyposażenie. Wracamy. Dalej mamy Map Guides. Kolejna bardzo fajna rzecz. Często jest tak, że tak naprawdę na początku, szczególnie w grze, nie wiemy jak grać, gdzie jechać. To właśnie odpowiedzią na te wszystkie pytania jest taki mini Map Guide, który przygotowała firma, która pokazuje Wam, jak odpowiednimi klasami zachować się na odpowiednich mapach, gdzie ewentualnie możecie jechać. Oczywiście to jest taki bardzo podstawowy guide, który pokazuje Wam takie elementarne, podstawowe techniki, ale już na starcie nie zostajecie z niczym, tylko patrząc tutaj możecie zobaczyć, gdzie ewentualnie warto się ruszyć, jak się warto w bitwie zachować, co jest bardzo pomocne. Mało tego, że macie tu opis do wszystkich map, dla wszystkich kategorii czołgów, to jest jeszcze opcja Enter the Map, po kliknięciu której wchodzicie do gry na mapie i możecie sobie po tej mapie pojeździć i ją objeździć, co jest też bardzo, bardzo przydatne. Oprócz tych opcji są jeszcze dodatkowe, które nie są jeszcze dostępne w grze, ale będą. To jest m.in. zaawansowany kurs dla doświadczonych graczy, szczegóły bitwy i szczegóły zawartości w grze różnych dodatków. Te elementy do gry będą dodawane, bo wiele elementów w grze jeszcze nie jest w niej dostępnych, ale są już planowane i widać, że progres naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Druga zakładka, w którym tym menu Windowsowym się mieści, to jest ta z prawej. I to jest po prostu coś, co wyświetla się na początku podczas uruchamiania gry. Są to informacje, które deweloper gry przekazuje graczom, czyli różnego rodzaju wieści na temat update'ów, na temat jakichś napraw w grze, jakichś dodatkowych bonusów i tak dalej. Wszystko to, co chce nam przekazać, pojawia się właśnie tutaj i też na początku bitwy. Kolejna ikona, którą możecie zobaczyć, ikona trójkąta w takim filmie, no to właśnie jak nie trudno się domyślić, zapewne będą powtórki. Dokładnie tak. I te powtórki w Tank Company są bardzo rozbudowane. Po pierwsze wyświetlają Wam się powtórki, które są otagowane różnymi nazwami. Hot, czyli powtórki, które możecie zobaczyć, a które dotyczą innych graczy. Latest, najnowsze powtórki też od innych graczy. My Favorites, te, które my sobie dodaliśmy jako ulubione. I przy każdej powtórce, zobaczcie, macie takie serduszko, gwiazdkę i trójkąt. Trójkąt oczywiście włącza powtórkę, serduszko klika go jako lubię, a gwiazdka dodaje do naszych ulubionych. Jeśli kliknę sobie tutaj dodanie do ulubionych, to mam ją w Favorites, czyli tutaj. To jest pierwsza zakładka Popular Video. Dalej jest Master Watching. Master Watching no to są powtórki, w których ktoś naprawdę grubo pograł, zrobił jakiś medal i są tu naprawdę bardzo takie mocniejsze, fajniejsze powtóreczki, które też można sobie oczywiście zobaczyć. Można je sortować według map, typów czołgu i tak dalej, więc można sobie te powtórki od razu pooglądać. Dalej jest Friends Watching. Przełączanie chwilkę trwa, bo te powtórki się jakby
wczytują na żywo, czyli powtórki, które w tej chwili oglądają wasi znajomi w grze. Live streaming, tak samo jak w Blitzcie, tutaj będą pojawiały się streamy na przykład turniej w przyszłości i My Videos to są powtórki waszych bitew, te, które wy rozegraliście. Pamiętajcie, że żeby móc te powtórki oglądać i móc je w ogóle tutaj znaleźć, no trzeba je w ustawieniach gry włączyć, inaczej ich nie ma. Tak samo jak w Blitzu też musicie włączyć nagrywanie powtórek, wtedy macie 30 ostatnich powtórek tutaj, a jeśli te 30 jest już wyczerpanych, no to są kasowane te wcześniejsze. Można je oczywiście usuwać, dodawać, oglądać, wysyłać, współdzielić, więc tak wygląda kwestia powtórek. Jak widzicie, ten dział jest bardzo rozbudowany. Można sobie tutaj bardzo wiele rzeczy z tymi powtórkami zrobić i myślę, że będzie się ten dział jeszcze rozwijał. Natomiast już teraz działa bardzo fajnie i jest znacznie bardziej rozbudowany właśnie niż m.in. World of Tanks Blitz. Dalej ikonka koperty po prawej stronie. Tu macie kilka dodatkowych możliwości pozyskiwania informacji. System mail, pierwsza zakładka po lewej, to są informacje i wiadomości, które wysyła do Was system. Na przykład, jeśli wypełniliście jakąś ankietę, to będzie tutaj informacja o tym, że wypełniliście tę ankietę i możecie odebrać nagrodę. Jeśli zgłosiliście kogoś, zaraportowaliście, bo jest możliwość reportowania graczy, to również jest informacja o tym, że coś takiego się wydarzyło. Jeśli jakaś nagroda do Was przyjdzie, na przykład właśnie za wypełnienie ankiety, to macie też możliwość quick claim odebrania tej nagrody za tą ankietę tutaj. Friend mail to są informacje, które otrzymujecie, a związane są z waszymi znajomymi w grze. Jeśli ja na przykład dam komuś prezent, to ten ktoś właśnie w tym friend mail zobaczy tutaj informację. Ja dostałem od kolegi Ignisa w tej chwili prezent w postaci 500 sztuk srebra. Można sobie takie prezenty robić tutaj. Wtedy mam informację o tym. I clan mail to jest mail klanowy, czyli wyświetlają się tu wiadomości, które przyślą Wam dowódcy klanów. Też bardzo użyteczna rzecz, której w Blitzie nie ma, a która jest bardzo przydatna i bardzo dużo dobrej roboty robi. Ok, to jest zakładka wiadomości. Przechodzimy teraz do drugiej linii, jakby pod tą pierwszą na samej górze i tu tak, w lewym górnym rogu ta strzałeczka, piorun powiedzmy z pieniążkiem, gwiazdką, jeśli na tym klikniecie, to wyświetlają Wam się aktualnie uruchomione bonusy, czyli to, z czego korzystacie. Zobaczcie, że ja mam włączone konto premium, więc mam zaznaczone, że mam konto premium. Dalej jest clan bonus, czyli rezerwy klanowe. O tym też będę mówił szerzej. Dowódcy mają możliwość włączania w określonym czasie różnego rodzaju boosterów, które działają dla wszystkich uczestników klanu, dla wszystkich członków klanu i w danym czasie każda bitwa, którą rozegracie, daje Wam bonusy. W tej chwili te boostery są wyłączone, a oprócz tego jeszcze karty bonusowe, czyli to, co w World of Tanks Blitz nazywamy boosterami właśnie, które dają nam też bonusy do expa załogi, do zdobywanych kredytów i tak dalej. Jeśli są, to tutaj się będą wyświetlać i jeśli te elementy będą włączone, to tutaj się będą ikonki pokazywać też. Więc to jest taka informacja, z jakich bonusów korzystamy. Dalej przechodzimy w prawą stronę i tutaj mamy taką szerszy banner, który wyświetla 2, 3, 4, różnie to jest, w tej chwili 3, promowane aktualnie rzeczy w grze, z których możemy korzystać. Z reguły są to jakieś eventy, do których mamy stąd możliwość szybkiego przejścia. W tej chwili tutaj jest w grze wyświetlany Raffle Wheel, czyli takie koło szczęścia, na którym możemy coś tam sobie wylosować. Problem z tym kołem szczęścia jest taki, że klucze do tego koła niestety są płatne, więc raczej z tego nie korzystamy. Tutaj można parę rzeczy sobie wygrać. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze dojście do specjalnego mini-eventu, który się niedawno zaczął, który dotyczy czołgów chińskich. Nie będę za dużo o tym opowiadał, ponieważ to już jest element związany z grą, a nie tyle z samym interfejsem, ale w każdym bądź razie chodzi o to, że za wykonywanie różnego rodzaju zadań w grze, często bardzo prostych, na przykład, nie wiem, zaloguj się w ciągu dnia, weź udział w bitwie, otrzymujemy różnego rodzaju żetony, a te żetony możemy albo wymienić na boostery, albo zostawić, bo w przyszłości po 30 do gry wejdą pewnego rodzaju nagrody w postaci czołgów i dzięki tym walucie w tej evencie będziemy mieć zniżkę na ten czołg, tak? Więc możemy sobie zdecydować. Mówię to na marginesie tylko po to, żeby Wam pokazać, że tutaj mamy dostęp do jakiegoś rodzaju event. Dalej, to co widzicie jeszcze tutaj, to ta ikonka takiej gwiazdy na tarczy, to jest event, który wkrótce do gry przejdzie, a którego jeszcze nie ma, taka mała zapowiedź. Kolejna ikonka, prezent z czerwoną kropką, znaczy, że coś tam jest do zrobienia. Zobaczcie, to jest lista kolejnych eventów, które możemy w grze robić. Najczęściej są to różnego rodzaju eventy główne typu na przykład misje dzienne, tak jak zresztą World of Tanks Blitz. Za wykonywanie określonych zadań w trakcie dnia, w trakcie bitwy otrzymujecie taką walutę, takie płomyki i za zebranie odpowiedniej ilości tych płomyków dostajecie tam nagrody w postaci kredytów, expa i tak dalej. To są misje dzienne. Oczywiście są też za zdobycie określonej ilości większej też skrzynki, w których są jeszcze lepsze nagrody. No działa to dokładnie tak samo jak w World of Tanks Blitz. Dalej mamy weekly check-in, tu po lewej stronie.
Tu z kolei jest znowu nagrody, a żeby je otrzymać, wystarczy się logować każdego dnia po kolei do gry i wtedy otrzymujecie różnego rodzaju nagrody. W tej chwili, ponieważ gra niedawno wystartowała, tych nagród, różnego rodzaju eventów jest naprawdę dużo, dzieje się i można tutaj zyskiwać za darmo naprawdę dużo fajnych rzeczy. Login Supplies to jest kolejny mini event. Za logowanie się do gry w określonych na przykład godzinach otrzymujecie też dodatkowo jeszcze jakieś elementy typu Free Exp czy na przykład waluta, więc też zupełnie za darmo. Ten przycisk Claim oznacza odbierz, a One Tap Claim oznacza, że odbieracie wszystkie, które są dostępne. Weekend Carnival, kolejny event, tym razem za robienie określonych zadań w trakcie tygodnia otrzymujecie znowu różnego rodzaju nagrody. Najczęściej są to jakieś wyposażenie czołgów, free exp i tak dalej. Z reguły jest to bardzo proste i za każdym razem, kiedy coś zrobicie, wyświetla Wam się czerwona kropeczka, więc wiecie, że coś jest do odebrania. Advertisement Package to jest to samo znowu, co mamy w Blicie na telefonie komórkowym, a mianowicie odbieranie różnego rodzaju bonusów za oglądanie wideo, co też jest w sumie za darmo możliwością zdobycia jakichś elementów w grze. To wszystko, co tu widzicie, to są rekomendowane eventy. Mamy też Limited Time Event, czyli eventy, które są ograniczone czasowo i to jest ten event, o którym już Wam wspominałem, na ten czołg chiński, który wkrótce będzie dostępny. Możemy sobie zdobywając te żetony albo je wymienić na boostery, albo zachować i wtedy mieć obniżoną cenę na przykład na czołg. Każdy sobie tutaj decyduje. Żółta ikonka, sklep, koszyk, no to logiczna i prosta sprawa, wiadomo, mamy dostęp do sklepu. I w sklepie pierwsze, co Wam się rzuci w oczy, to właśnie recommended, czyli takie promowane rzeczy. M551 Sheridan Aegis, no to jest zestaw 3D, który zmienia nam wygląd oczywiście czołgu, takie rzeczy też możemy kupować. Nie ma tego w Blicie, jest to w World of Tanks PC. Tutaj możemy sobie kupić jeszcze czołg. Czołg zazwyczaj jest w dwóch wersjach, w takiej podstawowej i w takiej rozszerzonej. To tak samo jak w World of Tanks Blitz, więc tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie są też przy okazji ceny. O cenach wspominałem, że są troszkę wyższe niż w Blicie na poziomie World of Tanks PC. Kolejny czołg do kupienia to są oferty promowane. Dalej mamy paczki, czyli różnego rodzaju zestawy różnych elementów, które możemy sobie kupować i za te zestawy potem wykorzystywać w grę. Raffle Wheel, no to jest oczywiście ta nasza ruletka, o której już mówiłem, możemy kupować klucze, no ale to jest, jak wiecie, gambling, hazard, no nie każdy to lubi. Dalej mamy czołgi, czyli po prostu lista czołgów premium, które możemy sobie kupić. Czołgi premium w grze dostępne są od poziomu 3 bodajże do 6, czyli tylko do 6 tieru jakby można kupić czołg premium, co jest bardzo fajne, bo żeby grać wyżej trzeba rzeczywiście wykazać się umiejętnościami, zdobyć jakieś doświadczenie, nie tak jak w naszej grze World of Tanks Blitz, że możecie sobie kupić premkę 10 tieru i może to zrobić każdy, co uważam jest dużym plusem tego sklepu i gry. Dalej mamy Premium Account, czyli możecie sobie po prostu kupić konto premium, to polecam, to się przydaje. No i waluta gold w grze, ceny możecie również zobaczyć, jak to wygląda. No, ceny są wyższe oczywiście niż w Blicie, już wspominałem o tym chyba ze 2 razy, natomiast są na poziomie World of Tanks PC, więc wydaje mi się, że zupełnie ok. Dobrze, to jest ikona sklepu. Dalej poniżej tej ikony macie New Recruit Benefits, czyli korzyści dla nowych rekrutów. Jeśli ściągnęliście grę, założyliście w niej konto, to jesteście nowym rekrutem i będziecie też dostawać różnego rodzaju bonusy za wykonywanie różnego rodzaju misji, podstawowych rzeczy w grze, logowanie się do grze. Za to wszystko dostajecie bonusy, które czasem kończą się fajnymi rzeczami. Na przykład tutaj po uzyskaniu przez 8 dni w logowaniu się do sklepu mogliście uzyskać czołg M4A1T1 do wypożyczenia na 8 dni, co jest bardzo fajną sprawą. Można sobie tym czołgiem pograć, przetestować, zobaczyć. Tego też w Blicu brakuje, takiej możliwości wypuszczenia czołgu i jeśli ten czołg będzie Wam się podobał, to za jakiś czas można go sobie kupić. Dalej mamy tu, to jest ten pierwszy, Bootcamp. Bootcamp to jest kolejna promocja związana z tymi nowymi rekrutami, a mianowicie wykonujecie sobie różnego rodzaju misje. Te misje nie są skomplikowane, to są z reguły proste rzeczy, na przykład zadaj 10 razy uszkodzenia czołgom przeciwnika, no różne proste rzeczy i za te elementy zdobywacie kolejne etapy w tym mini-evencie, a na końcu bierzecie sobie Tygrysa 1-3-1, więc bardzo fajna rzecz. Research Boost to są z kolei boosty, które pozwalają Wam przyspieszyć expienie czołgu w jakimś określonym drzewku, w tym przypadku linii do Sheridana i za wbijanie odpowiednio wyższych poziomów możecie otrzymać ten progres na wyższym poziomie, aż do 8 tieru. Fajna sprawa, szczególnie jeśli na początku ekspimy wszyscy, no bo dopiero zaczynamy grać. I Research Benefits to są również dodatkowe elementy, które dostajemy na poszczególnych tierach też zagranie w grę. Więc bardzo fajny nawet nie event, tylko takie dodatki dla graczy, którzy dopiero weszli do gry. Przechodzimy dalej. To, co widzicie na środku, to oczywiście nasz garaż z aktualnie wybranym czołgiem i teraz poniżej mamy taki ładny banerek z napisem Clan Battle i Ranked Battle. To jest opcja szybkiego wyboru trybu gry,
ale ani bitwy klanowe, ani bitwy rankingowe jeszcze w grze nie są dostępne, one dopiero będą w przyszłości, a dostęp do wszystkich trybów gry mamy w Mode Selection, czyli tutaj. I zobaczcie, bitwa standardowa to jest 15×15, w takim trybie gry gramy. Oprócz tego mamy bitwę rankingowe, które są w tej chwili jeszcze niedostępne. No to jest logiczne, musi być większa ilość graczy, żeby można było zacząć grać bitwy rankingowe. I to są tryby podstawowe. Oprócz tych dwóch trybów mamy Story Mode, czyli tryb, który również będzie w grze dostępny. To jest coś, co moglibyście zobaczyć na przykład w grze Armored Warfare, nie wiem czy graliście. To są takie bitwy, które toczymy, albo w War Thunder, które toczymy sobie w taki sposób, że tworzą one jakąś fabułę, czyli mamy gdzieś dojechać, coś zrobić i tworzy się taka przygodowa fabuła. Fajna zabawa, ponieważ nie gracie po prostu bitewek randomowych, tylko idziecie w jakimś takim rodzaju kampanii. Bardzo ciekawie zrobione i za to jest z reguły nagroda, więc wkrótce to będzie. Adventure Guides to są z kolei różnego rodzaju treningi różnych elementów w grze. I znowu, świetna rzecz, której nie ma w Blitzu, której nie ma w WOCie, chociaż nie, w WOCie mamy, tutaj w dużym WOCie mamy, zwracam honor, natomiast w Blicie nie ma i ten rodzaj gry służy do tego, żebyście się zapoznali z podstawowymi elementami w bitwie, w grze i mało tego, że uczycie się, to jeszcze dostajecie za to, zobaczcie, kredyty, więc warto sobie na początku wszystkie te treningi zrobić, dostaniecie za to pieniążki i złapiecie podstawy. Polecam serdecznie, bardzo dobry pomysł. I Custom Mode, ostatnia ikonka na dole, są po prostu pokoje treningowe. Świetna sprawa, tu są lista wszystkich stworzonych pokojów i Create Room, to jest, wy możecie sobie stworzyć tutaj swój pokój. Możecie wybrać mapę, wybrać tryb, w jakim gracie, zobaczcie, że jest też tryb 7×7, możecie wybrać, czy tylko wy zarządzacie pokojem, czy wszyscy, hasło, nie hasło, no wszystko to samo, co w Blicie. Bardzo fajna rzecz, też polecam do testowania, trenowania, dobra sprawa, a często gracze nie wiedzą, że te pokoje treningowe w grze również są. I to jest wszystko w zakładce Match Mode. Teraz przechodzimy do zakładki Entertainment Gameplay i to jest odpowiednik blitzowych trybów specjalnych, czyli tych wszystkich grawitacji, uprisingów i tak dalej. W tej grze, w Tank Company również takie tryby będziecie mieć. W tej chwili one są niedostępne, no gra dopiero wystartowała, zbiera graczy i tak dalej, ale te tryby będą i możecie sobie zobaczyć, że są już 3. Low Gravity, czyli tryb grawitacji w Blicie, Tank Biathlon, tego trybu nie mamy w Blicie, no to są po prostu wyścigi i Hide and Seek, czyli zabawa wchowanego, tego w Blicie też nie mamy, nawet ciężko było zrobić, bo żeby się schować, mapa musi być odpowiednio duża, musimy mieć zasłony i tak dalej, też taka możliwość jest, więc tryby zabawowe również w grze są. To, o czym Wam teraz powiedziałem, to są właśnie te tryby zabawowe, to się mieści tutaj w tej zakładce Mode Selection. Ok, teraz przechodzimy sobie do ostatniej linijki, tej na samym dole i tutaj mamy tak. Pierwsza sprawa, Switch Tanks służy oczywiście do wyboru czołgu, którym aktualnie chcecie grać. Pojawia się lista pionowa, troszkę inaczej niż w Blicie. W Blicie mamy poziomą, tutaj mamy pionową i przy dużej ilości czołgów oczywiście ciężko by było tutaj znaleźć to, co nas interesuje, więc macie opcję filter, która pozwala Wam posortować, jakie czołgi chcecie aktualnie widzieć. Mało tego, macie też taki ptaszek tutaj po lewej stronie, po kliknięciu któregoś rozwija Wam się szersza lista i teraz jest o wiele łatwiej i posortować i znaleźć to, czego potrzebujecie, te czołgi, które chcecie konkretnie widzieć w grze. Jest to zrobione po prostu na odwrót niż w Blicie, rozwija się to w taki sposób, a nie tak jak w tamtej grze na dole. Nie powiedziałem Wam jeszcze tutaj o jednej opcji, a mianowicie, jeśli chcecie, żeby jakiś czołg był na samej górze listy, żeby był dostępny od razu, bo na przykład grindujecie linię, no to macie możliwość na danym czołgu kliknięcia opcji Set as Main Force tutaj i wtedy ten czołg będzie wyświetlany na samej górze. To jest o tyle fajne, że dzięki temu nie będziecie tego czołgu musieli szukać, tylko te, którymi gracie, które ekspicie, macie od razu na samej górce. Ok, przechodzimy teraz do tych ikonek, które się mieszczą tutaj obok Switch Tanks. Pierwsza ikona czołgu służy do wyposażenia i wyekwipowania konkretnego czołgu, który macie w tej chwili w garażu, który jest wybrany do gry. Ja sobie wybiorę jakiś inny czołg, niech to będzie sobie na przykład Chaffee. Ok, klikam sobie teraz na tej ikonce i przechodzę do czołgu. Pierwsza sprawa po lewej stronie to są oczywiście parametry czołgu, czyli jego wszystkie specyfikacje. Możecie sobie tu poczytać, co ma. Po prawej stronie są aktualnie wybrane moduły. Jeśli modułów mielibyście więcej, to mielibyście możliwość przełączania się między nimi. Ja mam oczywiście moduły topowe, więc te, które nie są mi potrzebne, sprzedaję. O tym jeszcze będę mówił. Tutaj są te moduły. Dalej, zwróćcie też uwagę, że na górze teraz wyświetla Wam się ilość Waszych kredytów. W garażu tutaj one się nie wyświetlają, bo po prostu nie ma na nie miejsca, ale kiedy jesteście w czołgu, to one się wyświetlają i exp, który jest na tym czołgu zdobyty. Dalej, jesteśmy na zakładce moduły, tu na dole modules. Teraz supplies, czyli zapasy.
Ta zakładka służy do odpowiedniego wyekwipowania i wyposażenia czołgu. To jest bardzo ważna rzecz, o tym będziemy sobie mówić, będzie specjalny odcinek poświęcony temu, ale możecie tutaj włączyć dla czołgu różnego rodzaju ekwipunek, który będzie używany w bitwie. Analogicznie do tego, co w Blitzu, tutaj możecie sobie różne rzeczy wybierać, możecie je kupować, zamieniać, montować. Jeśli jakiś moduł jest zamontowany, ja mam zamontowany w tej chwili system obserwacyjny, który poprawia mi zasięg widzenia, to chcąc zmienić ten system na coś innego, muszę sobie wybrać Replace. I teraz jedna uwaga. Chcąc zamienić coś zamontowanego za coś, co jeszcze nie jest zamontowane, ale kupione, muszę ponieść opłaty, ponieważ żeby móc zdemontować system, to trzeba albo zapłacić kredyty, albo użyć takiego specjalnego wyposażenia, które również dostajemy za tak naprawdę misję i później się to zbiera i nie ma z tym żadnego problemu. Taki specjalny kluczyk, który pozwala zdemontować to za darmo. To jest taka jedna uwaga. Jak będę mówił o wyposażeniu i innych elementach związanych z czołgiem, wtedy o tym dokładnie Wam opowiem. Tutaj w tym supplies możecie sobie wybierać właśnie amunicję, wyposażenie, no i te zapasy, które dają Wam różne możliwości naprawy, czyli zestaw naprawczy, bandaż albo gaśnica. Dla czołgów tierów od 1 do 4 macie tylko te elementy, od tieru 5 jest tych elementów znacznie więcej, o tym też będę mówił. I oczywiście autosupply po bitwie będzie automatycznie uzupełniany o nowe. Crew Member. Kolejna zakładka, która jest bardzo ważna, której nie ma w Blitzie, bo w Blitzie de facto nie mamy załogi takiej, którą moglibyśmy coś robić. Mamy tylko perki dla załogi, które działają dla wszystkich czołgów. Tutaj dla każdego czołgu jest indywidualna załoga i indywidualnie dla każdego czołgu ustawiamy sobie perki. O perkach, o załodze dokładnie będę mówił w odcinku, który będzie poświęcony właśnie załodze i perkom. Natomiast w tej chwili skupię się tylko na interfejsie. Widzicie wszystkich załogantów w danym czołgu. Może być ich od 2 do 6, zazwyczaj to jest 4-5. I teraz tak, klikając na załogancie, dostajecie dostęp do informacji o nim. Jakiego typu to jest załogant, czy też klasy, jaki wybrany jest aktualnie jego perk to Chaffee jest akurat czołgiem lekkim, załogę z niego przyniosłem na czołg 6 tieru, na czołg na T-37, w związku z czym tutaj sobie dałem załogę nową, dlatego tego perka jest bardzo niewiele, tylko 9%, ale grając tym czołgiem się będzie podnosił. O perkach będę mówił więcej przy okazji załogi, nie chcę o tym nic mówić. Macie tu możliwość zarządzania tym wszystkim, czyli zarządzania załogą, zarządzania perkami, zarządzania załogantami, robienia różnych elementów. Jest skill guide, zobaczcie, możecie sobie tu poczytać o tych elementach, zobaczyć różne rzeczy, do czego one służą i tak dalej. O tym będę mówił. Natomiast generalnie w tej zakładce załoga macie dostęp do wszystkich załogantów w danym czołgu, może się przemieszczać, możecie im wybierać, perki, które aktualnie są ekspione, czy na które idzie doświadczenie, które czołg zdobywa. Perki aktualnie ekspione wyświetlają się w taki pomarańczowy sposób. Jest procent, ile tego perku już jest zdobyty. Jak jest 100%, wtedy jest OK. Możecie wybrać następny perk. Macie też możliwość zmienienia czołgu, na przykład przeniesienia go na inny czołg, za to się płaci, przetransferowania sobie załoganta do zupełnie innego czołgu, zmienienia mu klasy, wtedy płacimy jeszcze więcej za takie elementy. Można tak jeszcze robić, ale o tym będę też mówił przy okazji załogi i perków. Jest też historia, czyli ile bitew dany załogant rozegrał i tak dalej. Dużo różnych elementów można się tutaj dowiedzieć na ten temat. To jest zakładka Crew Member, czyli załoga. Dalej mamy zakładkę Personalize i ta zakładka służy z kolei do wszystkich elementów, które są związane z tym, jak czołg wygląda. To jest bardzo ciekawa sprawa, zobaczcie, bo po pierwsze mamy kamuflaże. Kamuflaże w grze działają troszkę inaczej niż w Blitzie, a mianowicie nie możemy ich kupować za kredyty w grze, tylko kupujemy ją za walutę specjalną. Tą premium, tak? W związku z czym, niestety, żeby móc mieć kamuflaż w grze, trzeba za niego zapłacić. Ale jest na szczęście inna sprawa, mianowicie jest możliwość wyposażenia na kilkadziesiąt bitew za kredyty, czyli za walutę w grze, kamuflażu i to Wam polecam. Szczególnie na czołgach lekkich i na niszczycielach. Tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, warto. Nawet jeśli ten czołg nie będzie jakoś bardzo dużo grał, to mimo wszystko daje Wam to odpowiedni procent do maskowania, co jest bardzo, bardzo w grze istotne. O tym też będę mówił. Dalej. Oprócz kamuflażu są modyfikacje. W tej chwili nie ma żadnych modyfikacji dla czołgu, ale to są na przykład style 3D, które będą wchodzić też szczególnie do czołgów wyższych tierów. Kolejny element, zobaczcie, że ten kamuflaż, który ja tu mam wybrany, mogę sobie zobaczyć, jak wygląda na mapach zielonych, na mapach piaszczystych i na mapach zimowych. Podobnie jak w Blitzie, tam mamy mapy letnie, mapy zimowe i mapy jeszcze te pustynne także. I jeszcze jedna rzecz tutaj, to jest edit, ten vinyl. Vinyl to są naklejki. To, co widzicie tutaj, to są właśnie naklejki. Jak sobie tym kliknę, mam listę naklejek i naklejki mogą być dwóch typów. Takie, które są płatne,
gra nam je oferuje, możemy sobie wybrać taką naklejkę i ją użyć, no ale trzeba za to zapłacić, albo naklejki bezpłatne, które też dostajecie często za wykonywanie różnych misji i tak dalej, wtedy możecie je sobie ponaklejać. Samo wykorzystanie naklejki jest bardzo proste, klikacie sobie naklejkę, która Was interesuje, wyświetlają się na czołgu takie punkty, w które możecie sobie wstawić naklejkę, tak? I teraz biorę sobie, na przykład wybieram ten punkt, mam przybliżenie, no i mogę dać confirm albo remove. Confirm, potwierdzam, pojawia się jeszcze jedno potwierdzenie, płacę i mam naklejkę w tym miejscu. Oczywiście nie chcę jej dawać, bo to jest naklejka płatna. Więc czołg możecie sobie spersonalizować. To jest bardzo fajna rzecz, której tak naprawdę nie mamy w Blicie, bo w Blicie możemy jedynie zmienić kamuflaż, czasami dodać jakiś dodatek. Te dodatki też są różnej jakości. Tutaj mamy naklejki, mamy napisy, mamy różnego rodzaju elementy i będzie tego jeszcze więcej, co pozwala stworzyć czołg dokładnie tak, jak chcemy. A te kamuflaże, dodam jeszcze, są dość historyczne i nie ma tutaj żadnych bzdurek, bo jak możecie zobaczyć, tu Wam zaraz pokażę, te wszystkie kamuflaże, zobaczcie sobie, jak one wyglądają. No tu nie ma pstrokatych, dziwnych klocków Lego, nie ma tutaj dziwnych Halloweenów, ptaszków i tak dalej. Te kamuflaże naprawdę wyglądają tak, jak powinny. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać w tej zakładce, dotyczy Armor. Armor to jest taka informacja dla Was, jak wygląda pancerz czołgu i ile potrzeba penetracji, żeby ten pancerz pod jakim kątem przebić i tak dalej. To możecie sobie zobaczyć. Po lewej stronie pokazuje, jaka jest grubość pancerza. Bardzo fajna rzecz, której nie ma w grze znowu World of Tanks Blitz, nie ma też w WOcie, a żeby móc z czegoś takiego skorzystać, musimy korzystać z zewnętrznych stron. Tymczasem tutaj macie to od razu na starcie, dostajecie w grze. Bardzo fajna sprawa, pokazująca Wam, gdzie warto strzelać, w jakim czołgu, gdzie Wasz czołg ma pancerz. No, pozwala to bardzo łatwo się w grze odnaleźć. Świetna sprawa. Tu w prawym dolnym rogu można sobie przełączyć oczywiście ten pancerz na każdy inny czołg i sprawdzić. To była zakładka tego czołgu, która służy do wyekwipowania Waszej maszyny do bitwy. Ok. Kolejna zakładka, te takie wskaźniki, bym powiedział, które wskazuje na prawdopodobnie jakieś statystyki. No to jest tak, jak myślicie, statystyki. Zobaczcie, co tu macie. Po ich kliknięciu otwiera nam się kolejne menu, w którym mamy aż 5 kolejnych rzeczy do wybrania. Rank Leaderboard, no to jest oczywiście lista rankingowa, której na razie nie mamy dostępu, bo nie mamy jeszcze bitew rankingowych. Obok niej Clan List, czyli lista klanów, które możemy sobie posortować i które są aktywne, w których dużo się dzieje. Zobaczcie, tutaj mamy listę klanów. Mój klan jest w tej chwili według rozmiaru, bo tu mam teraz według rozmiaru na miejscu not on the list, czyli nie jesteśmy aż tak duży, żebyśmy się mieścili na liście, aczkolwiek jesteśmy blisko, bo to jest tylko pierwsze top 20, ale za przykład Clan Battle Points Leaderboard, do tego też nie mamy dostępu jeszcze, czyli pewnie będzie w grze. Weekly Activity Leaderboard, czyli aktywność tygodniowa. Zobaczcie, nasz klan jest na 7. miejscu spośród wszystkich klanów w grze na serwerze, czyli bardzo, bardzo wysoka aktywność. I tu są też punkty, które dostajemy za aktywność w grze. Więc możecie sobie na tej zakładce sprawdzić Wasz klan, jego aktywność, takie podstawowe informacje. Kolejna rzecz po klanie to jest Entertainment Leaderboard i to jest z kolei zakładka, która Wam pokazuje informacje dotyczące trybów zabawowych, które w tej chwili nie są w grze dostępne, więc informacji na ten temat nie ma. Kolejna zakładka Personal List. To ta zakładka i Tank List to są dwie zakładki, które dotyczą Waszych osiągnięć w grze i tego, w jaki sposób Wy sobie radzicie. Przechodzimy na Personal List i dostajecie tak. Pierwsza zakładka, nie wiadomo dlaczego tak jest, no ale tak to jest zarobione w grze, że to są top player, czyli najlepsi gracze. Oczywiście to nas mało interesuje, kto jest najlepszym graczem. Można oczywiście sobie takie jeszcze sprawdzać, patrzeć na którym jesteście miejscu i tak dalej. Wszystko spoko. Natomiast interesuje nas bardziej my ranking, czyli mój ranking, tak? Jak my sobie radzimy, jak nam idzie w tym tygodniu, wczoraj, w ostatnim tygodniu, przez cały czas i tak dalej. Tu macie dostęp do statystyk dotyczących Waszej gry, czyli Wasz WR, jakie robicie obrażenia, jakie macie wyniki, wszystko to się tutaj znajduje. I teraz, klikając sobie na którąś z tych opcji, możecie według różnych elementów posortować sobie i zobaczyć, jak wypadacie na tle innych graczy. Na przykład Total Games, czyli ile wszystkich gier. Zobaczcie, są gracze, którzy mają po 5000 bitew, nie wiem jak oni to zrobili, prawdopodobnie robili to wcześniej. Total Wins, czyli ilość najlepszych bitew, Win Rate Leaderboard, tu Wam pokazuje, w jakim procencie graczy jesteście. Battle Damage Leaderboard, o tu jestem w top 5, miło, obrażenia na grę, przepraszam, odbicia na grę, asysty i tak dalej, spot na grę, tu możecie zobaczyć, jak Wam idą Wasze statystyki. Mało tego, możecie też zobaczyć Waszych znajomych, tak, jeśli macie listę znajomych, to oczywiście ich też możecie sobie ocenić, no i też jak klan w danej kategorii radzi sobie Wasz klan i Wasi koledzy klanowicze w ramach klanu. Ok, to jest lista personalna. Tutaj możecie bardzo wiele elementów na temat Waszej gry sobie zobaczyć.
I ostatnia rzecz to jest tank list, czyli lista dotycząca osiągnięć pod kątem czołgów. Wszystkie wasze czołgi są w odpowiedni sposób punktowane. No przypuśćmy, że weźmy sobie tego Chaffiego. No i co tu widzimy? Widzimy, że pan Imaunt Blitz jest na serwerze na 3. miejscu pod względem gry Chaffim. Bardzo mnie to cieszy, lubię ten czołg i widać, że w miarę mi nim tu idzie, skoro mi się udało być w top 3. Czołg bardzo przyjemny, więc tutaj możecie sobie zobaczyć takie elementy. Na przykład kolejny czołg, no nie wiem, T-37, tu będzie gorzej, bo tu gram mało tym czołgiem, dopiero zacząłem, ale też jestem na 12. miejscu na serwerze, co też jest fajnym wynikiem, wydaje mi się, a czołg jest też bardzo przyjemny w grze. Ok, pozostałe czołgi możecie też sprawdzić, możecie zobaczyć, porównać je po prostu z innymi graczami, jak wasz czołg radzi sobie w stosunku do innych graczy na serwerze. Więc to też jest bardzo ciekawa statystyka, która też pozwala się troszkę poflexować, trochę pocieszyć lub też zmartwić, ale generalnie dobra rzecz. I to jest wszystko, co dotyczy tych statystyk. Pamiętajcie, że statystyki znajdziecie tutaj, ale część znajdziecie też tutaj, w tych informacjach. Tu też są takie ogólne rzeczy, battle data i tak dalej, więc też się niektóre elementy powtarzają. Kolejna zakładka obok statystyk to jest zakładka, która przypomina drzewko. No i oczywiście, jak się domyślacie, ta zakładka dotyczy drzewa. Klikając tutaj przechodzicie do drzewek technologicznych poszczególnych nacji. W tej chwili w grze mamy 4. Jest to nacja rosyjska, czy też radziecka, niemiecka, amerykańska i chińska, co ciekawe, o której nie było wcześniej mowy, ale też jest. W ramach tych drzewek możecie wybrać sobie i zobaczyć czołgi, które Was interesują, możecie wybrać kierunki rozwojowe, możecie zobaczyć, jakie czołgi już macie, jak Wam idzie w tych czołgach i tak dalej, tego typu elementy. I teraz powiedzmy, że gram sobie czołgiem typu Sherman, żeby sobie wyekspić czołgu Jumbo, więc klikając sobie na Shermanie mogę zobaczyć, jakie moduły już mam, jakie sprzedałem, bo mi nie są potrzebne i mogę zobaczyć, ile expa już jest zdobyte, ile mam w tej chwili na czołgu, ile jeszcze potrzebuję, żeby ten czołg wyekspić, wygrindować sobie linię. Takie elementy widzicie właśnie w drzewkach. Jedna uwaga, ponieważ w grze oprócz tego, że musicie wyekspić dany moduł, tak jak w Blitz, musicie go też kupić, czyli zapłacić. W związku z czym, jeśli wbijam sobie, mam pierwszy moduł, jeśli wbijam drugi, to oczywiście ten kupuję, a ten sprzedaję, bo nie potrzebuję słabszego silnika. Jeśli wbijam topowy moduł pod tytułem silnik, to sprzedaję sobie też ten poprzedni, bo nie ma sensu go trzymać w garażu, a za niego są pieniądze. Dlatego te topowe moduły mam, a te są sprzedane, bo nie są mi już potrzebne, a przecież wiadomo, że na gorszych gąsienicach nie będę grał. Czasami opłaca się też mieć więcej niż jedno działo, bo lubimy się pobawić, pozmieniać sobie, ale to też tak na marginesie. Czasem troll jest fajną zabawką, natomiast to tak już zupełnie na marginesie, bo o tym też będę mówił. W tej chwili mówimy o interfejsie. Klikając na module możecie zobaczyć jego wartości, klikając na czołgu to samo, możecie sprzedać czołg, możecie kliknąć Go to the Mounting Room i przejść sobie do tej zakładki czołgu, czyli tu znowu wyposażenie, personalizacja i tak dalej. Ok, więc to jest drzewko technologiczne. Tierów jest, jak widzicie, 8 i odpowiedniki tych tierów w stosunku do Blitza są takie, że macie mniej więcej pierwszy, drugi tier, to jest tak jak tam, mniej więcej pierwszy, trzeci, czwarty, tutaj to jest tak jak 6, 7 tam i tak dalej, to sobie w górę idzie. Więc tutaj drzewko. Kolejna ikona ta, która przypomina troszkę plecak. No jak się pewnie domyślacie, to ikona, która mówi o tym wszystkim, co w grze posiadacie. Zobaczmy, co tu mamy. No, po pierwsze mamy u góry zakładkę All, czyli wyświetla wszystko. Ja już wcześniej to oczyszczałem, stąd niewiele tu mam, ale to Equipment Demounting Tool to jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, a mianowicie dzięki temu możecie bezpłatnie demontować jakieś elementy z czołgu i montować nowe. Bez tego trzeba by zapłacić. To się dostaje też często za misję. Dalej macie tutaj Supplies, czyli wyposażenie i tutaj są różnego rodzaju moduły, które otrzymaliście, które kupiliście i tak dalej. Jest też adrenalina, tak samo jak w bicie, na przykład jest paliwko, które daje boosta, no różne elementy możecie sobie kupować. Amunicja. Tak, bo jeśli używaliście jednego działa, mieliście amunicję, zmieniliście działo, no to amunicja zostaje, można ją oczywiście sprzedać, nie ma z tym żadnego problemu, mogę sobie kliknąć Sell i sprzedać tą amunicję, którą nie potrzebuję. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy wyposażenie i przy wyposażeniu, zwróćcie uwagę, są takie ikonki 1, 2 lub 3. Oznacza to, że wyposażenie, które ma ikonę numer 1, możecie wykorzystać na czołgach tieru 1 i 2. To, które ma ikonę 2 możecie wykorzystać na tierach 3 do 5, a to, które ma 3 na tierach 6 i 7. I wyposażenie pasuje tylko do tych tierów, do którego jest przeznaczone. Supplies, czyli właśnie te zapasy i amunicja, która też jest niepotrzebna. Możemy ją sprzedać pojedynczo albo kliknąć Bulk Save i sprzedać wszystko to, co nam nie jest potrzebne. Poszło. Ok, moduły czołgów w tej chwili nie mam żadnych, bo sprzedałem. Gdybyście mieli czołg, kupili go, wyekspili, kupili mu gąsienicę na przykład, drugie, te lepsze, to wtedy te pierwsze będą w garażu, będą tu dostępne, będzie je można sprzedać. Tutaj są to czołgi, można zobaczyć wszystkie czołgi, które macie, można je też sprzedawać oczywiście
I crew member to jest załoga, ale nie w czołgach, tylko ta, którą macie w waszych barakach. Bo załogi można przynosić między czołgami, można wysyłać do baraków. Tutaj ta załogi niewykorzystywane się tutaj znajdują, ci członkowie załóg, że tak powiem, i można ich sobie tutaj dismiss, czyli zwolnić. I personalizacja, tutaj będą różnego rodzaju elementy, które w grze będziecie zdobywać i które będziecie mogli na czołgach sobie upiękniać, tak? Także takie elementy tutaj będą dostępne. Ja, jak widzicie, nic nie mam, jestem zadowolony. Dobrze, kolejna zakładka to T, tutaj w takiej tarczy, dotyczy waszego klanu, czyli informacji o klanie, w którym jesteście. Klikamy sobie na ten T. No i mamy tak, po lewej stronie jest logotyp, informacje o naszym klanie, wszystkie podstawowe rzeczy. Dalej mamy zakładkę Member, która wyświetla wszystkich członków klanu, czyli wszystkie osoby, które znajdują się w tej chwili w klanie. Możemy na tej osobie sobie kliknąć i jakieś elementy z nią zrobić, na przykład dodać do znajomych, zobaczyć jej profil, zaprosić do Plutonu, zablokować komunikaty tej osoby albo zreportować tą osobę, więc z poziomu Member już tu możecie coś robić. Dalej mamy misje. To jest ważna rzecz, to są misje klanowe. Tak samo jak w World of Tanks Blitz, mamy misje klanowe w Tank Company. Te misje klanowe polegają na tym, że macie wykonywać określone zadania. Te zadania są tutaj opisane. Na przykład complete one battle with a team of a clan, czyli zagraj jedną bitwę w Plutonie z kimś z klanu. No i wtedy macie wykonaną tą misję, dostajecie określoną walutę specjalną, która jest po to, żeby zdobywać różnego rodzaju nagrody, takie skrzynki, a oprócz tego jeszcze tą drugą walutę, za którą możecie później kupować w sklepie klanowym, bo klany mają też swoje sklepy, zaraz wam to pokażę. Więc tutaj macie misje klanowe. Nasz klan już te misje oczywiście zrobił. Jesteśmy bardzo aktywnym klanem, więc te misje mamy wykonane. Dalej mamy sklep. I to jest inny sklep niż sklep w grze. To jest sklep klanu. Tu możecie zakupywać rzeczy, elementy w grze, nie za kredyty, ale za tą walutę klanową właśnie, którą zdobywacie w różnych miejscach. Po pierwsze za misję, a po drugie za udział w bitwach klanowych, które wkrótce będą. I to jest taka ciekawostka, że możecie tu zakupić elementy, których nie ma w normalnym sklepie, na przykład polepszone rzeczy. Zobaczcie. Skrzynka z narzędziami, tak, która naprawia jakiś jeden moduł, super, a tu macie też skrzynkę, która naprawia wszystkie moduły. Są też skrzynki, które nie tylko naprawiają wszystkie moduły, ale jeszcze dają bonus przyspieszający naprawę, więc jest dużo fajnych elementów, które możecie kupić właśnie za tę walutę klanową. Dlatego warto być w klanie, bo to wam daje dużo korzyści. Mało tego, po bitwach klanowych 16 najlepszych klanów będzie miało dostęp do zakupu specjalnego czołgu, którego nikt inny nie będzie mógł kupić, tylko członkowie tych 16 najlepszych klanów. Świetna sprawa, to jest też charakterystyczne dla World of Tanks PC. Nie mamy tego w bicie, a mianowicie to, że będziecie mieć możliwość, jeśli się będziecie starać, zakupić czołgi, których nikt inny nie będzie mógł zakupić. Taka bardzo unikatowa, fajna rzecz. Tutaj macie obecny poziom sklepu tego klanowego. My mamy maksymalny, 8. Jest naprawdę pod tym względem fajnie. Kolejna zakładka to rezerwy. Rezerwy służą do tego, że działają po pierwsze tak jak boostery, to jest odpowiednik boosterów w Blicie, ale też coś, czego w Blicie nie ma, a mianowicie rezerwy klanowe może włączyć dowódca klanu i one działają dla wszystkich członków klanu. Czyli grając bitwę z włączonymi tymi rezerwami klanowymi, dostajecie określone boosty do expa, do załogi, do kredytów. No, dodatkowa fajna rzecz. Z reguły to ustala dowódca klanu wraz z klanowiczami, w jakich godzinach, jakie dni będą te rezerwy włączane i wtedy warto grać, bo dostajecie naprawdę fajnego kopa do expienia, do zdobywania pieniędzy. No bardzo się to opłaca. Nie ma tego w Blicie, mowa o tym była od dawna, Wargaming tego wciąż nie zrobił, Tank Company to od razu zrobił na starcie. I Clan Battle, czyli bitwy klanowe, na razie nie mamy dostępu do tych bitew klanowych, bo jak mówię, one jeszcze nie są uruchomione w grze, ale wkrótce pewnie będą. Ok, to była zakładka T, czyli zakładka klanowa. Teraz mamy na samym dole po pierwsze taki tekst tutaj, tu się wyświetla, to oczywiście jak się możecie domyślić, ten tekst dotyczy czatu w grze i wersja, to co jest napisane niebiesko Word, to oznacza, że to co się tu wyświetla, no to jest pisane na czacie światowym. Klikamy sobie na tej ikonce i zobaczcie, mamy tak od góry system, czyli wiadomości przesyłane przez support do wszystkich graczy. Dalej mamy Word, czyli świat, czyli to wszystko, co piszą sobie gracze na czacie ogólnoświatowym. Trochę powiem szczerze, ten czat to jest śmietnik, bo tu ludzie piszą we wszystkich językach świata, wysyłają tu zaproszenia do klanów, te zaproszenia można zobaczyć, one w taki sposób wyglądają, można się tam oczywiście dostać. Generalnie jest tu jeden wielki śmietnik, no ale troszkę tak wyglądają czaty ogólne w tego typu grach. Dalej macie czat klanu, czyli możemy sobie pisać w ramach naszego klanu. Czat Recruited To, czyli czat, który możecie próbować zrekrutować graczy i ustawić poziomy rekrutacji, czyli jakie trzeba spełniać wymagania, żeby móc być do klanu. Dalej macie Team, czyli
czat plutonowy. Jeśli gracie w Plutonie, wtedy możecie sobie tutaj pisać swoimi plutonowymi. Plutony w Tank Company, przypominam, to 3 graczy, a nie 2. I Friends możecie pisać do przyjaciół, tych, których macie dodanych do znajomych, klikacie na takiej osobie i możecie z nimi indywidualne rozmowy prowadzić. Też bardzo fajnie zrobione w jednym miejscu, a nie tak jak u nas, że to się po prostu ciągnie w bicie. Battle Report to są wyniki bitwy. O tym ekranie też Wam zaraz opowiem, bo on jest ciekawy i też jest elementem interfejsu. I te wyniki, tak samo jak w World of Tanks Blitz czy World of Tanks PC, możecie sobie zobaczyć, co w danej bitwie zrobiliście. Możecie to zobaczyć po bitwie, albo też w tym Battle Report właśnie tutaj. Ja przejdę zaraz do tego, żeby Wam od razu to opisać, żeby nie wracać już do tych elementów, bo o tym będziemy mówić za chwilkę, a teraz Wam pokażę o tym szczegóły wyników bitwy. Po pierwsze otrzymujecie taki obrazek, który Wam pokazuje, ile zrobiliście zniszczeń, ile zrobiliście obrażeń, ile czołgów zniszczyliście, ile zrobiliście pierwszych spotów, czyli jako pierwsi kogoś wyświetliliście, ile macie obrażeń z asysty, to jest bardzo ważna rzecz, o tym też będę mówił, jak będę opowiadał o czołgach lekkich, ile macie odbitych obrażeń, ile zarobiliście, ile zdobyliście expa, free expa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ile zarobili expa wasi, krumeci, tak? Dokładnie, czyli załoganci. Ok, i to jest pierwsza zakładka. Personal Record. Dalej macie Team Record, czyli jak Wam poszło na tle Waszej drużyny, tak? No mi tu tak poszło, myślę, w miarę nieźle. Tym czafiem, jak wiecie, gram nieźle, bo jakoś tam sobie nim radzę. Chociaż to jest trudny czołg, swoją drogą. Dalej macie Detailed Report, czyli to, kto do Was strzelał, do kogo wystrzelaliście, czy była penetracja, czy ten gracz był wyspotowany przez Was. Bardzo dużo fajnych szczegółów. Dalej Earning Details, czyli to, ile zarobiliście, ile Was kosztowały naprawy, na ile wyszliście na plus. I jest jeszcze jedna świetna rzecz, której nie ma ani w World of Tanks PC, ani w World of Tanks Blitz. W World of Tanks PC są mody do tego, ale samej opcji nie ma w grze i to jest genialna sprawa. Zobaczcie, hit check. Po bitwie możecie sprawdzić, gdzie nastąpiła penetracja strzału, który Was przebił. A mianowicie często jest tak w bitwie, że dostajecie tam ileś obrażeń, tak, jakieś kilka strzałów do Was trafia i każdy ten strzał, który zakończył się penetracją, ale nie tylko, bo jak był rykoszet, to też, możecie zobaczyć, jak wyglądał, czyli w który element dokładnie, w które miejsce uderzył i dlaczego ta penetracja nastąpiła. To jest genialne rozwiązanie, ponieważ pozwala Wam od razu sprawdzić, dlaczego dostaliście strzał, jak byliście ustawieni, jaki zrobiliście błąd. Tego bardzo brakuje w naszej grze, w Blicie. Musimy szukać, domyślać się. Tam mamy często sytuację, że nie wiem, czołg lekki odbija od esety i jesteśmy zaskoczeni, jak to się stało, tak? Tutaj, nawet jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, od razu zobaczymy, dlaczego to nastąpiło i jaki popełniliśmy błąd. Więc to jest genialna sprawa, że jest taka możliwość, że możemy sprawdzić, gdzie ta penetracja nastąpiła, albo gdzie nastąpił rykoszet, albo jak pocisk się ześliznął. Fajna rzecz, świetne, że to jest i to bardzo propsuje. Tu mamy też jeszcze możliwość przełączenia się na armor, wtedy widzicie, jak to wyglądało w stosunku nie do modułów, ale w stosunku do samego pancerza, jego grubości. Więc to jest naprawdę fajna sprawa. Ok, i to wszystko, jeśli chodzi o ekran wyników bitwy. Wydaje mi się, że on jest bardzo klarowny i że nie będzie tu żadnych problemów. Widzicie też, na jakiej mapie się odbyła ta bitwa, kiedy, o której godzinie, no i mamy te wszystkie szczegóły, ile zarobiliśmy. Spoko. Kolejna zakładka, którą widzicie, to zostały nam jeszcze 2 zakładki tutaj do omówienia, to jest Invite to Team Up, czyli mówiąc krótko, zapraszanie do Plutonu. Wyświetla Wam się lista, po pierwsze spośród Waszych znajomych, tak, ten plus przy chorągiewce oznacza, że wysyłacie zaproszenie właśnie do Plutonu, klikając tutaj. Klan, możecie też zapraszać Waszych klanowiczów, tak, tych, którzy są akurat dostępni w grze. Możecie sobie włączyć opcję rekrutacji do Plutonu, czyli na przykład, że chcę grać kimś tylko 3. tierze, czołgiem średnim i tak dalej, Team Recruit i wtedy mogą się do mnie zgłaszać osoby. Tak jest. I mamy jeszcze Team Code, czyli możemy sobie stworzyć Pluton i zabezpieczyć go na przykład kodem. Mało przydatne, ale myślę, że ktoś tam będzie chciał sobie z tego kiedyś spróbować. W każdym razie w tym menu możemy sobie zapraszać graczy do Plutonu. Ok, i kolejna rzecz, to są te takie ludziki tutaj, to jest lista naszych znajomych w grze. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ dzięki temu macie szybki dostęp do wszystkich Waszych znajomych. Mało tego, widzicie, co się z nimi dzieje, czyli czy są dostępni, czy grają w tej chwili, toczą bitwę. To takie T w kółeczku z strzałeczką daje możliwość przekazania temu graczowi prezentów w postaci 500 sztuk kredytów. Jest limit, nie można tego w nieskończoność robić, to jest chyba 5 bodajże. Jeśli się mylę, to nie poprawcie osób, którym można to dać.
Maximum Daily Claims Reach, czyli dałem już maksymalną ilość możliwości. Możecie tutaj też zaprosić gracza do Plutonu, porozmawiać z nim. Albo macie jeszcze kilka dodatkowych opcji, można zablokować przyjaciela, usunąć go z listy, albo dać edit notes i jakiś dodać do niego na przykład napis, tak, jak chcemy sobie kogoś rozpoznać. Bardzo fajna funkcjonalność. Macie tu jeszcze request list, ale z tego nie korzystamy na razie. I ile macie znajomych? Można mieć maksymalnie 100 znajomych, jak widzicie w grze. Ok, to są chyba wszystkie elementy, które dotyczą interfejsu. Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie ustawienia. Jeśli chodzi o ustawienia, nie będę wszystkiego omawiał krok po kroku, bo zajęłoby nam to drugą, myślę, godzinę, byłoby tego dużo. Te ustawienia dotyczą różnych elementów, muzyki, grafiki w grze i tak dalej. To, co jest istotne tak naprawdę, to żebyście sobie bardzo sensownie poukładali między innymi HUD, czyli to, co widzicie na ekranie. To w jaki sposób prezentuje się Wam ekran podczas gry, tak? Jak wyglądają obrażenia, jak wyglądają właśnie wskaźniki i tak dalej. To wszystko można sobie tutaj ustawić. To jest bardzo ładnie wyjaśnione. Polecam sobie to tak poustawić, żeby Wam było wygodnie, a można sobie to albo bardzo uprościć, albo zrobić bardziej skomplikowane. Wy o tym decydujecie. Jest generalnie dużo możliwości konfiguracji, ale są one bardzo proste. To znaczy są przejrzyste. Od razu widzicie efekt tego, co dana opcja robi. To są ustawienia. Pamiętajcie w ustawieniach, żeby włączyć sobie nagrywanie bitew, bo inaczej będziecie smutni. Dobra, myślę, że wystarczy prawie godzina materiału związanego z interfejsem. To dużo, ale mam nadzieję, że ten odcinek objaśni Wam troszkę i rozjaśni, w jaki sposób posługiwać się grą, w jaki sposób klikać, tak aby to było po prostu dla Was przyjazne, łatwe i żeby to nie było przedzieranie się przez opcje, ale żebyście po prostu szybko mogli dojść do wprawy i się nauczyć obsługiwać grę płynnie. A wierzcie mi, że nie jest to trudne i po kilku dniach człowiek robi to już automatycznie i bezwiednie. To tyle w pierwszym odcinku poradnika do Tank Company pod tytułem Interfejs. Kolejne odcinki już wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Bo byłbym zapomniał, chciałem Was też zaprosić do klanu, w którym sam jestem. Jest jeden z pierwszych polskich klanów na serwerze Tank Company. Klan nazywa się Punisher. Jest bardzo aktywny, w top 10 najaktywniejszych klanów w tej chwili na serwerze, w związku z czym dużo się w nim dzieje. Klan jest fajny, ma swój serwer Discord, do którego link również znajduje się w opisie. Jeśli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszamy. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć.